No, witajcie kochani. Czas zacząć sprzątać po świętach. Dzień pracujący, jak to w sobotę. Nie, no musiałam. Dzisiaj sprzątanie, gotowanie, pranie standardowo, jak w każdą sobotę. No właśnie, dzisiaj sprzątamy po świętach. Musimy to już powyciągać. Koniec już świątecznie. Do końca stycznia jeszcze macie choinki. No, tu Australijczycy, no inaczej. Australijczycy już po świętach, po 26 już choinki chowają. Nie ma już choinek, nie ma nic. Ja zawsze czekam do 3 króli, do 6. I dopiero 6 zaczynamy rozbierać. No, wypadło, że jest po 6. Dzisiaj pierwszy weekend, więc próbujemy to z mężem dzisiaj ogarnąć, żeśmy pochowali choinki. Teraz czas na garden, czyli czas na ogródek. Pozbierać wszystko, pozbierać, popakować, a za rok zrobimy vlogmasy. Czy mi wyjdą? Pani, dziękuję Wam za taki duży odzew. Bardzo kilka filmów dość fajnie się obejrzało. Cieszę się bardzo, że jesteście. To jest taki naprawdę, tylko mówię, nie wiem dlaczego, tylko te negatywne kwestie. Pozytywne tak słabiutko. Ale dobra, spakowani. Jeszcze mi zostało tutaj do ściągnięcia. No ale idziemy sprzątać mieszkanie. A teraz Wam powiem, moi kochani, odpowiem Wam na komentarze. Powiem Wam, dlaczego ta Australia jest taka mroczna. To jest trochę taki paradoks, bo powiem Wam tak. Australia to jest najlepszy kraj do życia na dzień dzisiejszy. Australia to jest kraj jeden z bogatszych. Australia jest wielokulturowa i wszyscy żyją ze sobą. I nikt nie szuka, nikt nikogo nie dyskryminuje. Przenośnie oczywiście zdarzają się, jak wszędzie. Ale ci ludzie mieszkają między sobą. My mieszkamy między różnymi narodowościami i nikt do nikogo nie ma najmniejszych pretensji. Mówimy, bo to jest kolorów skóry, to jest mnóstwo. Ale to jest właśnie, to wyróżnia Australię. Australia jest wielokulturowa. Ja nie jestem osobą polityczną. Nie znam się na tym, ale propaganda, która idzie do Polski na temat Australii, to tak jak Wam powiedziałam we wczorajszym daily vlogu, że właśnie Australijczycy są krajem najbardziej chyba wyluzowanym, jakim znam. A byłam w kilkunastu krajach w życiu. Tu byłam tylko w 2 stanach. W Queensland i na Tasmanii. Ale żyją dokładnie tak samo. Na luzie. W całej Australii ludzie żyją na luzie. Ludzie żyją, żeby żyć, a nie tylko pracować. Ale żeby żyć, trzeba pracować, no bo to nam pomaga utrzymać się finansowo, osiągnąć coś. Tu można naprawdę dużo osiągnąć. Australia pomaga ku temu, daje możliwości, jeżeli już jesteście Australijczykami albo macie permanent rezydent. Naprawdę zapraszam wszystkich do Australii. I uwierzcie mi na słowo, to co czytacie na internecie, że Australia jest tak niebezpieczna, to wróćcie do mojego odcinka z dnia wczorajszego. Wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. I tak właśnie jedna pani w komentarzach mi napisała, że mieszka tutaj 35 lat i ta pani była już we wszystkich stanach w Australii. I powiedziała, że zgadza się z moją opinią i to, co ludzie mówią, to jest propaganda. To prawda. Ja się pod tym podpisuję, dlatego że twierdzę, że Australijczycy, w Australii jest bardzo godne życie, bardzo godne zarobki, bardzo dobrze się tu żyje.
zakazy, nakazy, niebezpieczeństwa są jak wszędzie na świecie. Zobaczcie w Polsce, co się dzieje. Jak słucham wiadomości o 7 rano, właśnie polskich wiadomości, o 7 rano na SBS-ie puszczają wiadomości z dnia poprzedniego. Czasami skóra mi się jeży. Do czego to wszystko prowadzi? A my tu żyjemy w miarę spokojnie. Naprawdę. Trzeba się zastanowić, bo jest dużo osób, jest nowy rok, bardzo dużo osób ma postanowienia noworoczne. Chciałoby coś zmienić w swoim życiu. Ja nie polecam wizy studenckiej, już to nieraz mówiłam. To jest najgorsza wiza, jaka jest możliwa. Ale jeżeli planujecie cokolwiek zobaczyć albo zmienić w swoim życiu i wyjechać do jakiegoś kraju, ja nie mówię tylko o Australii, przygotujcie się do tego. Dajcie sobie rok na to, przygotujcie się do tego wyjazdu. Nauczcie się trochę języka, przygotujcie sobie dokumenty, poczytajcie, co dany rząd wymaga, ile wymaga, czego wymaga, żeby później nie było rozczarowań. Bo osoby myślące, że mające wykształcenie doktorskie w Polsce, to zaszaleją, na przykład tu w Australii, nie zaszaleją. Nie zaszaleją. Australijczycy oczywiście uznają niektóre zawody, robią to, do niektórych zawodów trzeba się trochę douczyć na system australijski, albo zacząć szkołę całkowicie od początku, żeby mieć dokumenty właśnie australijskie. Dbają o swój system. Tutaj każdy jest od czegoś. Tu nie ma czegoś, ja już też o tym kiedyś wspominałam, tu nie ma czegoś takiego, że jedna osoba robi wszystko. Nie. Każdy ma zawód. Każdy jest odpowiedzialny za daną sekcję, można powiedzieć, za własny department. To nie jest tak, że jeżeli jesteś ogrodnikiem, kładziesz kafelki. Nie. Albo kładziesz kafelki, albo jesteś ogrodnikiem. Albo jesteś elektrykiem, albo jesteś gazownikiem. Na wszystko trzeba mieć licencję tutaj. Dlaczego to się tutaj tak kula? Dlaczego ta praca tu jest tak bardzo potrzebna? Bo jedna osoba jest odpowiedzialna za jedną rzecz w tym, czym jest wyuczona. Każdy wykonuje daną część pracy. To nie jest tak, że jedna osoba robi wszystko. W Polsce nasi mężowie, nasi partnerzy robią wszystko. I dla nas tutaj w Australii jest to dobre, bo jesteśmy samowystarczalni w jakiś tam sposób, no bo państwo, życie nas tego nauczyło. W Polsce wiecznie trzeba było kombinować, wiecznie człowiekowi było szkoda wołać fachowców, no bo po co, jak mogę zrobić sam? Tu nie. Tutaj jest, jeżeli nie pracujesz, nie masz pieniędzy. Więc lepiej wziąć, iść do pracy, bo zarabiasz dużo więcej i zamówić firmę i powiedzieć: słuchaj, masz mi to zrobić do końca tygodnia, taki jest kontrakt za tyle i tyle, a ja idę do pracy, daję im klucze, oni robią. No bo tak to jest. Elektryk powinien wziąć pełną odpowiedzialność za instalację elektryczną. Gazownik powinien wziąć pełną odpowiedzialność za instalację gazową. I tak jest właśnie, jeżeli macie dom, tak tutaj w Australii jest. Kafelkarz jest odpowiedzialny za kafelkowanie, malarz jest odpowiedzialny za malowanie. Na wszystko trzeba mieć licencję, w większości. Jeżeli robicie tam jakieś małe metrażówki, takie tylko domy, to wiem, że tam z tego co pamiętam nie potrzeba jakichś tam większych licencji. Natomiast już takie konkretne zawody, no niestety na wszystko trzeba mieć australijski dokument i nie ma to, żeby przyjedziemy z Polski ze sztaplem dokumentów, bo jesteśmy tak wykształceni, mamy takie i takie fakultety. Coś wam zaliczą, coś wam tam zaliczą, ale nie wszystko. Albo poproszą, żeby do tego na przykład zawodu dorobić coś tam, jakieś tam unity i wtedy będziecie otrzymać dokładnie ten dokument australijski, na który Australia czeka. Więc ja mówię jedno. Kochani, polecam Australię w 1000%. To jest naprawdę kraj do życia. Naprawdę kraj, który uczy pokory, kraj, który
uczy luzu, kraj, który pokazuje, że jak pracujesz, to masz i żyjesz na pewnym poziomie. Kraj, który daje ci możliwości szkolenia się, bo jeżeli pracujesz, to pracodawca dba o to, żebyś na bieżąco był wykwalifikowany i wysyła cię na jakiekolwiek zawsze jakieś treningi czy szkolenia, czyli szkolenia. Tak jest w Australii. W mojej dziedzinie, w której ja pracuję, regularnie co roku robimy na przykład first aid, czyli pierwszą pomoc. Co 3 lata mamy taki całodniowy, co roku mamy takie odnawianie, taki refreshment, gdzie robimy na przykład CPR, czy przypominamy sobie, jak udzielać pierwszej pomocy. Wszystkie treningi związane z moją pracą pracodawca nas wysyła. Wysyła listę i wtedy w dniu, kiedy mi na przykład pasuje, albo daje nam kilka terminów, żebyśmy sobie wybrali, w jaki dzień chcemy ten trening zrobić. Teraz jest duże ułatwienie, co chodzi o treningi. Wszystko możecie zrobić online. Po właśnie chorobie świata system się troszeczkę zmienił również tu w Australii. Można pracować z domu, więc po chorobie świata dużo się pozmieniało. Tutaj nikt nic nie kupuje od siebie. To dostajecie komputer, dostajecie telefon, dostajecie samochód. W 90% firm dają samochody. Płacicie tam tygodniowo, nie wiem, jakąś tam kwotę, nie będę mówić, tam powyżej $100 i jeździcie. Nie obchodzą was żadne serwisy, żadne opłaty. Macie te ponad $100 płacicie tygodniowo i sobie jeździcie gdzie chcecie, jak chcecie. Więc wiecie, jest tak dużo możliwości. Firmy tutaj, organizacje tutaj bardzo dużo też pomagają. Ktoś mi zaraz powie, tak, to nie dla bogatych. No oczywiście, jeżeli jesteś bogaty, no to nikt ci nie będzie pomagał. No ale jeżeli zachodnia Australia, perfekcyjna. Perfekcyjnego kraju w życiu nie spotkałam. Dobra, moi kochani, będę kończyć. Idę brać się za sprzątanie, bo już mnie noc zastanie za chwilę. Trzymajcie się. No i do jutra. Bye. Patrzcie, truskawka mi urosła. Taka malutka. Zaraz ją zjemy. I pomidory. Ja, jaka słodka. Dobra, chodźcie ze mną. Słuchajcie, mamy takie tutaj, widzicie, taką płachtę. Zakładamy ją właśnie od słońca, żeby nam trzymało. Mamy tutaj pomidory, bardzo ładnie rosną. A mój mąż tutaj właśnie zabezpiecza to. Tak nie chcemy tego związywać, żeby trochę było przewiewło, ale bardzo modne są te siatki tutaj w Australii. No i zaraz wam pokażę. Ogórki mi nawet ruszyły do przodu. No mam nadzieję, że coś z nich będzie. Dobra. Chrzan mi ładnie poszedł. Dość ładnie wygląda. No, pomidory trzeba obrać. Zaraz będziemy robić pomidorki. Spróbujemy, jak one smakują. No, ja tylko używam pomidorów koktajlowych. Tutaj mam posadzone koktajlowe pomidory. I to są pomidorki, które do sałatek bardzo szybko. A mandarynka po prostu oszalała w tym roku. Cytryna również. Jabłuszka, jakie mam fajne. Teraz wam pokażę. Cytryny również. No pięknie. A tyle mam. A zaraz wam pokażę, jak dojdę do was. Takie moje koktajlówki do sałatki. Najlepsze pomidory. No nie są to na kanapki, ale dobre. Ja. Jakie słodkie. To czerwone. Macie już zachód słońca. Która jest godzina? 20 po 7. Kochani, ja nie skończę tego sprzątania. Dobra, chodźcie ze mną, będziemy sprzątać. Mi się sobota skończy, ja będę dalej jeszcze. Ale zobaczcie. Nie wiem, czy widać. Widzicie? Te worki tutaj na tej jabłonce?
Widzicie te worki na tej jabłonce? Papugi nam przylatują. Papugi nam przylatują i się częstują. Winogrona oszalały. Zobaczcie, jakie kiście winogron. Winogrona po prostu oszalały w tym roku, ale też nam coś je zjada. I niektóre są, ale to są już... Jeden gatunek jest takich tych fioletowych. No. A te zielone są jeszcze... Spróbuję. A te drugie są zielone. No, te zielone jeszcze kwaśne. Fuh. Niedobra. Ale fioletowe już dobre. Te fioletowe pyszne. No zagryzę pomidorem. Jutro rano przyjdziemy, zobaczymy jak wygląda. Może wam pokażę, jak mi pięknie kwitnie frangipani. Pycha. Pamiętacie dzieciństwo na ogródku u dziadków? Szło się na pole, rwało się, o trawę się wytarło i zjadło. Uczę też tak moją wnusię, żeby wiedziała, że można. Nie musi być wszystko sterylne. I czego ono pięknie pachnie. Jutro nagram, jak będzie słoneczko. Nagram wam. Bo już jest pochmurno, już jest zaraz zachód słońca, zaraz mi komary będą gryzły.